Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Fatalne dane z Polski. Czy będzie jeszcze gorzej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Fatalne dane z Polski. Czy będzie jeszcze gorzej? Dzisiejszy dzień, nowy tydzień rozpoczynamy od serii twardych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki za grudzień. W pierwszej kolejności były to oczywiście dane o produkcji przemysłowej, która wyniosła 1% i była ona wyraźnie niższa niż zakładały prognozy. Na wykresie widzimy bardzo, jak trajektoria ku spadkom wskaźnika jest dość dobrze widoczna. Kolejnym ciekawą publikacją były dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej i ten wykres, który także jest w tle, pokazuje, że dane były bardzo zbliżone do skrajnie pesymistycznych prognoz i co jest także istotne, ta produkcja budowlano-montażowa była na dynamice już ujemnej, znacząco różniła się od prognoz, które także widać na wykresie, który jest w tle. No i poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna także była gorsza niż zakładały prognozy, była bliska skrajnie pesymistycznym prognozom, była naprawdę fatalna. I jeżeli zobaczymy te trzy składowe, to można z całą pewnością stwierdzić, że końcówka 2022 roku przyniosła nam już spowolnienie gospodarcze i dynamika wzrostu PKB w czwartym kwartale była w okolicach 1% i być może zwiastuje nam to właśnie spowolnienie gospodarcze, które będzie kulminowało na przełomie tego i poprzedniego roku, bądź też na początku 2023. Także te dane makroekonomiczne są w dość wyraźnej rozbieżności ze wskaźnikami PMI, wskaźnikami zaufania, które od października zaczynają rosnąć. Natomiast dane dotyczące twardej sytuacji makroekonomicznej są wyraźnie słabsze i mogą one jednak sygnalizować, że takie dno cyklu koniunkturalnego w naszym kraju będzie miało miejsce dopiero na początku 2023 i oczywiście kolejnym ważnym czynnikiem, który będzie skłaniał do zmian weryfikacji polityki, zwłaszcza monetarnej, były te dane dotyczące inflacji producenckiej i w tym wypadku widzimy, że procesy dezinflacyjne także występują w polskiej gospodarce, jednak skala ich jest dość ograniczona. Spodziewałem się wyraźnego spadku inflacji poniżej 20%, była ona na poziomie 20,4%. Była ona niższa niż w listopadzie, natomiast skala nie zaskoczyła. No i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, że inflacja tutaj w Polsce może jednak w najbliższym czasie dynamicznie potwierdzać to, co się dzieje na przykład w strefie euro. Te przeniesienie tutaj zjawisk gospodarczych widzimy jak na dłoni, dlatego też oczekujmy, że inflacja producencka w Polsce przyspieszy, tak jak to ma to miejsce na danych ze Stanów Zjednoczonych teraz dla Europy Zachodniej. Natomiast te dane o inflacji będą sprzyjały temu, żeby już nie było więcej podwyżek stóp procentowych w Polsce, a jeżeli trajektoria dezinflacyjna cały czas będzie kontynuowana, to oczywiście dane będą sprzyjały tezie o tym, że pod koniec 2023 będziemy świadkami pierwszych obniżek stóp procentowych w naszym kraju. Także oto teraz jest gra, te dane makroekonomiczne, które mówią o spowolnieniu gospodarczym, które jest efektem wcześniejszych podwyżek stóp procentowych i oczywiście procesy dezinflacyjne, moim zdaniem będą sprzyjały temu, żeby Rada Polityki Pieniężnej pod koniec tego roku zaczęła już faktycznie rozważać i podejmować decyzje o obniżkach stóp procentowych. To oczekiwania
które rynek także oczywiście będzie wyceniał. Co do przyszłej stopy procentowej, będziemy także w miarę solidnie codziennie obserwować i już teraz widzimy, że stawka WIBOR zaczyna spadać. 10 punktów bazowych spadło od samego początku tego roku, czyli przez 3 tygodnie ta stawka 3-miesięczna WIBOR i jutro wrócimy do tych wycen przyszłej stopy procentowej w naszym kraju, ponieważ Amerykanie przetrawią te dane z Polski i zobaczymy, jaki jest wynik co do oczekiwań przyszłych stóp procentowych, więc jutro o poranku zachęcam do tego, żeby wrócić na kanał i żeby wiedzieć więcej o tym, czy te dane w ogóle coś zmieniły w perspektywie oceny Wall Street co do przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. Myślę, że dane mają znaczenie i będą oczywiście rzutowały na tą perspektywę co do przyszłych stóp procentowych. Z danych makroekonomicznych wyciskamy informacje o tym, że one są gorsze niż zakładały prognozy, że spowolnienie gospodarcze jednak ma miejsce i że te dane sygnalizują większą presję na to, żeby myśleć o obniżkach stóp procentowych. Jakie jest zachowanie polskich aktywów? Przede wszystkim polskie obligacje, ale one są cały czas stabilne. Tutaj drugi tydzień niewiele się dzieje. Ta rentowność konsoliduje się w okolicach 5,9 do 6%. Czekamy na następny impuls. Natomiast moim zdaniem to, że złoty nie chce się umacniać, to jest pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy, ale jednak cały czas także mamy niewielką zmienność na euro-złotym. Jeżeli jakiekolwiek umocnienie złotego wynika z ruchu na euro-dolara, to jest to przede wszystkim na parze dolar do złotego, gdzie zbliżamy się do poziomu 4,30 i oczywiście jest większa i jest coraz rosnąca szansa na to, że przełamiemy ten poziom, ponieważ euro-dolar tworzy nowe maksima i nawet już narusza poziom 1,09, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Ale oczywiście myślę, że dane makroekonomiczne, które poznaliśmy teraz, są wyśmienitą pożywką dla giełdy papierów wartościowych, ponieważ im dane gorsze, tym lepiej, ponieważ właśnie ta perspektywa obniżek stóp procentowych pod koniec 2023 roku sprzyja giełdzie papierów wartościowych, ponieważ giełda dyskontuje to, co się będzie działo za 6 do 9 miesięcy, więc perspektywy obniżek stóp procentowych pod koniec tego roku mogą być już zaczynane być uwzględniane w polskich akcjach, ale o tym się przekonamy po dzisiejszej sesji na Wall Street. Zobaczymy, czy inwestorzy faktycznie w końcówce tej sesji w Warszawie będą skłonni kupować akcje na giełdzie papierów wartościowych i w kolejnych dniach, czy ten trend będzie kontynuowany, ponieważ dzisiejsza sesja moim zdaniem jednak zwiększa szanse na to, że będziemy wkrótce świadkami ataku na te potężne opory 1985, 2000 punktów. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna i psychologiczny poziom 2000 punktów. Do czasu wzrostów euro-dolara myślę, że nie ma co marzyć o jakiejś większej korekcie spadkowej na indeksie WIG20, ponieważ korelacja zachowania euro-dolara z indeksem WIG20 jest tak duża, jest tak silnie dodatnia, że w tym wypadku dalsze wzrosty euro-dolara będą wywierać w naturalny sposób presję na to, żeby indeksy giełdowe rosły w Polsce i bez względu na to, jaka będzie sytuacja polityczna w Polsce, jakie będą dane makroekonomiczne, to naprawdę się praktycznie nie liczy dla inwestorów zagranicznych, którzy obserwują tylko globalne przepływy do amerykańskiego dolara albo z amerykańskiego dolara, jako że od 3-4 miesięcy dominuje trend wypływu kapitału z amerykańskiego dolara, więc w naturalny sposób jest presja na polskie aktywa, różne inne aktywa ryzykowne, rynki emerging markets i my na tym właśnie bazujemy. To jest główna przyczyna ruchów, a nie żadne perspektywy polityczne, decyzje banków centralnych. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia, tak jak i dane makroekonomiczne, których tylko odrobina może wpływać na perspektywę przyszłych stóp procentowych. I w tym wypadku, jeżeli klimat inwestycyjny sprzyja popytowi na ryzyko, a tak jest teraz, może być to takie jakby dodatkowa pożywka tym wszystkim, którzy chcą kupować akcje. I teraz perspektywa światowa, drodzy Państwo, zacznę od indeksów giełdowych na Wall Street, ponieważ chciałbym już w bardzo konkretny sposób zarysować strefę na indeksie Standard & Poor's, która będzie, myślę, że w następnych tygodniach i miesiącach niezwykle istotna, zadecyduje o tym, w którym kierunku ruszy Wall Street i prawdopodobnie indeksy giełdowe na całym świecie, a one będą dyskontowały to, czy będziemy świadkami miękkiego lądowania światowej gospodarki, amerykańskiej gospodarki, czy też będziemy świadkami jednak dyskontowania trwalszej, mocniejszej, dłuższej recesji.
Czy tak się stanie? Będzie to zależało od tego, czy indeks Standard & Poor's pokona opór w rejonie 4000 punktów, gdzie mamy, jak widać na wykresie, roczną linię trendu spadkowego, linię Bessy, plus oczywiście średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym, a wsparciem, które na wykresie tygodniowym jest wyznaczone w rejonie 3700 punktów, a tam jest właśnie średnia 200-sesyjna, ale na wykresie tygodniowym. Więc te dwie średnie 200-sesyjne, jedna średnia na wykresie dziennym, a druga na wykresie tygodniowym, tworzy pas 300-punktowy, taki neutralny pas ziemi niczyjej. Jeżeli uda się wybić tą konsolidację górą, będzie to oznaczało, że rynek dyskontuje miękkie lądowanie światowej gospodarki, ponieważ giełda dyskontuje przyszłość w perspektywie 6-9 następnych miesięcy, ale jeżeli padłoby wsparcie, to oczywiście byłby to sygnał, że dyskontujemy twarde lądowanie, głębszą i dłuższą recesję. Ja osobiście uważam, że będziemy świadkami dyskontowania, raczej miękkiego lądowania, więc spodziewam się prędzej czy później, że opór 4000 punktów padnie, ale perspektywa tego tygodnia i perspektywa połowy przyszłego tygodnia to jest oczywiście perspektywa banków centralnych, czyli decyzji Fedu 1 lutego w środę w następnym tygodniu oraz w czwartek w przyszłym tygodniu decyzję ECB w sprawie stóp procentowych, no i rynek może się pod to pozycjonować. Jak widzimy, wyniki spółek giełdowych nie mają większego znaczenia. Na tym wykresie, który teraz jest, obserwujemy jaka jest zmiana w czasie perspektywy zysków na akcje dla indeksu Nasdaq. I widzimy, że mamy do czynienia z 4-miesięcznym przesunięciem tego, jak giełda się zachowuje względem wyników spółek. I widzimy tutaj, mówiąc inaczej, że giełda papierów wartościowych wyprzedza o 4 miesiące to, co się będzie działo z wynikami spółek. Jeżeli wyniki spółek mają być coraz gorsze, to Nasdaq spada, indeksy giełdowe spadają. A jeżeli mamy mieć do czynienia z polepszeniem wyników spółek, to giełda papierów wartościowych z 4-miesięcznym wyprzedzeniem zacznie to dyskontować. Więc jeżeli teraz indeksy giełdowe pójdą w górę, to spodziewajmy się, że wyniki, które będziemy dostawać mniej więcej w maju, w kwietniu, będą już lepsze niż te, które teraz obserwujemy za czwarty kwartał poprzedniego roku. No i widać to po prostu na tym wykresie jak na dłoni. I obserwujemy cały czas relatywną siłę niemieckich spółek względem Wall Street. To także jest pochodna tego, co się dzieje na euro-dolarze. Tutaj ta zbieżność wskaźnikowa, zbieżność dotycząca wpływu euro-dolara, siły albo słabości amerykańskiej waluty jest widoczna po prostu jak na dłoni. I cały czas chciałbym także podkreślić wpływ zachowania kryptowaluty, czyli bitcoina na ryzyko. I tutaj także występuje presja na to jednak, żeby ten bitcoin kontynuował ruch wzrostowy w kierunku oporów 24,5 tysiąca dolarów. Mamy jeszcze perspektywę ruchu w górę, bez żadnych konsekwencji zmian sytuacji rynkowej, więc spodziewam się, że Bitcoin pójdzie jeszcze w górę o co najmniej 1000 dolarów i będzie to także rzutowało na siłę popytu na ryzyko, więc spodziewam się cały czas raczej wzrostów indeksów giełdowych, wzrostów cen surowców, zwłaszcza miedzi i oczywiście presji na to, żeby ten amerykański dolar się cały czas osłabiał, o czym za chwilę będzie mowa. Rynek surowcowy przede wszystkim oczywiście patrzy na zachowanie ceny miedzi. Miedź nie chce spadać, a to faworyzuje scenariusze prowzrostowe na ryzyku. Nie chce spadać także cena złota. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji mają spadać i mamy mieć do czynienia z osłabieniem amerykańskiego dolara, więc w naturalny sposób inwestorzy kupują złoto i ta tendencja jest dość dobrze widoczna. Dzisiejsza sesja to także wzrosty ceny ropy naftowej, więc popyt na ryzyko także sygnalizuje poprzez zachowanie ropy naftowej tutaj presję na to, żeby kupować ryzyko podczas sesji na Wall Street. A to, co nie pasuje do tej układanki, to wzrosty rentowności amerykańskich obligacji. Amerykańskie rentowności zbliżają się już do poziomu 3,50 i to jest dla mnie ewenement, że tutaj ta rentowność nie chce na razie potwierdzać jednej ani albo drugiej strony. Teoretycznie wzrosty rentowności sprzyjają spadkom indeksów giełdowych, ale nie potwierdza to zachowanie amerykańskiego dolara, ponieważ w godzinach rannych podczas sesji europejskiej euro-dolar nawet wybił poziom 1,09, czesając stop lossy, które były ustanowione wyżej. No i jeżeli dzisiaj się okaże, że nie ma ochoty na umocnienie amerykańskiego dolara, czyli że euro-dolar nie chce spadać, to myślę, że prędzej czy później, a raczej szybciej
uda się trwale wyjść nad poziom 1,09, a to już będzie ostatnia prosta przed punktowym testem psychologicznego poziomu 1,10, gdzie mamy ważne poziomy oporu i gdzie rynek może się znajdować przed decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych. Przypominam, za 10 dni mamy decyzję dotyczącą tego, za tydzień mamy decyzję Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych o stopach procentowych i będziemy wtedy wiedzieć zdecydowanie więcej, czy mamy do czynienia już ze szczytem cyklu podwyżek stóp procentowych, ponieważ moim zdaniem ta podwyżka, która się zapowiada w lutym, będzie ostatnią w cyklu podwyżek stóp procentowych, więcej już stopy procentowe nie pójdą w górę. No i oczywiście tak samo amerykański dolar będzie wyceniał przyszłość za 6 do 9 miesięcy, a będą cały czas perspektywy ku temu, żeby stopy procentowe w strefie euro szły do góry, więc w naturalny sposób może występować presja na umocnienie euro i dalszą przecenę amerykańskiego dolara. Także dzisiejsza sesja pokaże nam sentyment. O godzinie 16 mamy jeszcze dane o wskaźniku wyprzedzającym koniunkturę LEI. Może mieć on znaczenie, ale raczej powinien być zignorowany. Będziemy testować sentyment, jaki on jest na początku ostatniego pełnego tygodnia handlowego w styczniu. I oczywiście, drodzy Państwo, w tym momencie cały czas zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z materiałami edukacyjnymi z każdej strony, z jakiej tylko możecie znaleźć te informacje. W tym tygodniu w tematyce co przyniesie tydzień temat jest taki, czy sezon wyników nabiera tempa w Stanach Zjednoczonych, jakie one może mieć konsekwencje dla giełd papierów wartościowych. Zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. No i wiedza, żeby zdobywać wiedzę, żeby poszerzać swój zasób informacyjny, to jest coś, co jest korzystne, zmniejsza prawdopodobieństwo utraty kapitału, a zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści na rynkach papierów wartościowych, na rynkach światowych. Więc zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.